Powoli zbliżamy się do końca budowy modelu czołgu Cromwell. W tym odcinku uzupełnimy go o brakujące elementy i wykonam też kilka nietypowych części, których nie znajdziecie w zestawie. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom, zapraszam. Tak na tą chwilę prezentuje się wieża czołgu. Trzeba do niej przymocować przede wszystkim włazy. Sytuacja wygląda tak, że mamy okrągły właz, który jest włazem dowódcy oraz drugi właz prostokątny, z którego korzysta ładowniczy. W czołgu dowodzenia wygląda to trochę inaczej. Nie mamy działa, więc stanowisko ładowniczego nie istnieje. Na zdjęciach archiwalnych widzimy, że z włazu ładowniczego korzysta generał. Tak się składa, że mamy w zestawie figurkę, która przypomina postać generała Maczka i mam taki plan, że zgodnie z tym, co na zdjęciach widać, umieścimy ją na naszym modelu. Tak zwany właz dowódcy przyklejam w pozycji zamkniętej. Właz ładowniczego będzie otwarty, w związku z tym pokrywy włazów należy uzupełnić elementami wewnętrznymi. W trakcie przyklejania pokrywy niechcący zabrudziłem klejem powierzchnię wieży, to się zdarza, ale w takiej sytuacji najlepiej jest nic nie robić, zostawić klej do całkowitego odparowania. Jakiekolwiek próby usuwania tego kleju dadzą efekt odwrotny od zamierzonego i dopiero kiedy klej wyschnie, możemy w razie potrzeby już na sucho wyrównać powierzchnię pilnikiem. Po bokach wieży trzeba przykleić 4 zaczepy lin. Jest jeszcze reflektor, pod który muszę nawiercić otwór. Miejsce wiercenia było zaznaczone na wewnętrznej stronie tego fragmentu pancerza, ale umknęło mi to wcześniej. Nie jest to jednak żaden problem. Po nawierceniu w otwór wklejam reflektor i w takim stanie możemy odłożyć wieżę na bok. Na kadłubie też jeszcze zostało kilka drobiazgów do przyklejenia. Jeden peryskop, właz kierowcy. I wreszcie możemy przejść do budowy atrapy działa. Właściwie to cały mechanizm mocowania działa, czyli jarzmo, najrozsądniej będzie zbudować dokładnie tak, jak wskazuje instrukcja. Dorobię tylko samą lufę. Mamy tu jeszcze karabin maszynowy, który już raczej atrapą nie jest. Nawiercamy mu lufę, żeby wyglądał bardziej realistycznie.
Do wykonania samego dzieła użyję rurki plastikowej o średnicy 4 mm. Ta rurka, którą mam, akurat jest wykonana z tworzywa ABS i pochodzi z takiego zestawu miksu różnych profili od firmy Greenstuff World. Potrzebna będzie też lufa z zestawu oraz drewniany ołówek. Ważne, żeby ołówek był okrągły. Oczywiście zamiast ołówka może to być kołek drewniany średnicy około 8 mm. Z oryginalnej lufy wykorzystam mocowanie do jarzma, więc sklejam obie połówki ze sobą. Końcówkę działa, czyli hamulec wylotowy, zrobię z ołówka. Ołówek po prostu mocuję we wkrętarce i na gąbce ściernej o gradacji 240 wstępnie usuwam warstwę farby i zaokrąglam koniec. Teraz zaznaczam innym ołówkiem miejsce, które trzeba wyprofilować i półokrągłym pilnikiem i glakiem usuwam nadmiar materiału. Odcinam potrzebną końcówkę i od odciętej strony też lekko zaokrąglam element na gąbce ściernej. Teraz trzeba tylko pozbyć się ze środka rysika. Jeżeli nie uda się go wypchnąć, to trzeba delikatnie go rozwiercić. Fragment oryginalnego działa, który jest przymocowany do jarzma, odcinam, wklejam do rurki, a samą rurkę po wstępnej przymiarce przecinam na potrzebną długość i klejem cyjanoakrylowym przyklejam do niej hamulec. Teraz wykonamy szpulę z kablem, którą widzicie na lewym błotniku czołgu. Z hipsu o grubości 0,5 mm wycinam cyrklem tnącym 2 koła o średnicy około 11 mm. Rdzeń zrobimy z tej samej rurki, która była użyta do lufy. Sklejam ze sobą całość i szpula jest prawie gotowa, brakuje tylko przewodu. Akurat miałem kawałek przewodu wykorzystywanego w precyzyjnej elektronice. Jest to tak zwany kynar. Rozmiarowo wydaje mi się idealny do tego celu, no ale może to też być jakiś inny rodzaj przewodu. Ważne, żeby był odpowiednio cienki, może to być też pomalowana na czarno cienka cyna. Szpula ląduje na czołgu, pod nią są jeszcze 2 płyty czy też deski, nie jestem tutaj do końca pewny, do czego one służyły. Wykonałem je ze spienionego PVC o grubości 2 mm, każda z tych płyt ma rozmiary 12 na 12 mm. Tak model prezentuje się w tej chwili. Jesteśmy już bardzo blisko końca budowy. W takiej postaci mogliście zobaczyć Cromwella na żywo na festiwalu modelarskim w krakowskim Muzeum Lotnictwa. Bardzo dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska. Miło było Was poznać i porozmawiać o naszym wspólnym hobby. Wielkie dzięki. Gratulujemy uczestnikom, laureatom i oczywiście duże podziękowania dla organizatorów, czyli Klubu Modelarskiego IPMS Kraków za świetne przygotowanie imprezy. Widzimy się ponownie za rok. Do zobaczenia.